Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Motorola C450 Series. Jak widzicie, jest to bardzo sobie. My sobie jeszcze zobaczymy pod klapką baterii i zobaczcie, jaka jest oryginalna bateria w tym telefonie. W tym przypadku mamy, zobaczmy, ja tu nie widzę modelu, ale myślę, że sobie odnajdziecie. I tutaj z drugiej strony widzicie dokładniejsze dane tej baterii. Oczywiście ta bateria jest oryginalna z tego telefonu. Gdybyście na przykład nie mieli baterii, to będziecie wiedzieć, jaka jest bateria oryginalna. I zobaczmy sobie jeszcze pod nalepką e-mail. W tym przypadku jakie mamy informacje. Na samym dole mamy e-mail, jak widzicie, model C450 Series. I tutaj jeszcze telefon został wyprodukowany w Singapurze. Też bardzo ciekawe, jeśli chodzi o tą Motorola. I tyle, jeśli chodzi o nalepkę e-mail. Jeszcze nie pokazywałem Wam, zobaczcie sobie, jak bateryjkę sobie tutaj włożę z powrotem. To tutaj jest taka fajna blokada, bardzo fajnie pomyślana. Zobaczcie, ona wybija naszą baterię, żeby nam fajnie tutaj baterię można było wydostać właśnie z tego. Tutaj zobaczcie sobie. No i zamykamy tą klapkę i zobaczymy sobie teraz tutaj wszystkie podstawowe funkcje tego telefonu. Jak to wszystko wygląda wewnętrznie. I zobaczmy, tutaj już wyszukuje naszą sieć z automatu. Trzeba przyznać, że telefonik bardzo prosty, ale dość elegancko wygląda. I czekamy, aż nam się tutaj zarejestruje do menu. Albo sobie pominiemy ten cały. I wchodzimy sobie do menu. Tu mamy ostatnie połączenie. Następnie internet. Oczywiście z tego telefonu nie da się skorzystać z internetu. Naprawdę bardzo ciężko w tych czasach. Ale oczywiście internet służy do pobierania naszej grafiki, jakiegoś tam pliku MMS-owego, budzik, oczywiście podstawowy w każdym telefoniku. Następnie nasze dzwonki. Zobaczcie sobie, tutaj mamy ustawienia naszych dzwonków. Kolejno tutaj mamy gierki. Zobaczymy sobie, jakie gierki w tym telefonie tutaj producent nam dograł, czy jakieś ciekawe. O, tu chyba widzimy piłkę nożną. Poczekamy, aż nam się gierka zaloguje i zobaczymy, jak to wygląda. O, nawet mamy tutaj strzelanie karnych. Tu mamy 4 zawodników, tu jest obrońca i bramkarz i mamy za zadanie tutaj strzelić gola. Ile strzelimy, im więcej strzelimy, tym lepiej oczywiście. Podajemy sobie między 4, 1, zobaczcie, 1, 3. Podajemy między sobą i potem próbujemy strzelić, gdy obrońca czy bramkarz będzie w innym miejscu. I zobaczcie, teraz sobie nie trafiłem. No dość fajna gierka, jeśli chodzi o ten model telefonu. I drugi raz nie trafiłem, pudło. Trzeci raz nie trafiłem. O, 1 gol trafiłem, jak widzicie. I my sobie z tego wychodzimy oczywiście i zobaczymy jeszcze drugą gierkę, która została wgrana. Jakaś Maki. I wchodzimy sobie w gierkę. No, muzyczka bardzo przyjemna. I bierzemy start. I tu jest coś związane, widzimy, z wynajdowaniem naszych tutaj różnego rodzaju podobnych tutaj, jak widzimy, kształtów figur. Musimy takie same dobrać. Im więcej dobierzemy oczywiście, tym lepiej. Taka bardzo prosta gierka. Tamta była troszkę fajniejsza, jeśli chodzi o sport. I wychodzimy sobie z tych gierek i zobaczymy coś innego. Media Centrum. Tutaj w Media Centrum mamy motywy, obrazki, dźwięki, Moto Mixer.
My sobie wejdziemy w dźwięki i zobaczymy, czy w ogóle jakieś tu dźwięki są. I są dźwięki, posłuchamy sobie tutaj oryginalnych dźwięków, jakie zostały ubrane przez producenta Motorola. Wyszedłem niechcący. No bardzo cicho, jak słyszycie, głośnik gra w tym telefoniku, naprawdę. No chyba, że jeśli chodzi o ten akurat ten utwór, może na innym utworze będzie o wiele głośniej.
I to tyle, jeśli chodzi o dzwonki. Jak widzicie, ich jest naprawdę bardzo dużo. Nie będę Wam tutaj wszystkim pokazywał, bo szkoda na to czasu. I przechodzimy sobie dalej. Zobaczymy tutaj inne opcje w tym telefoniku. I następnie mamy ustawienia. Zobaczcie sobie tutaj stan telefonu, miernik baterii, ile w tym momencie mamy baterii. Tu widzicie jedna kreska, ale tu pokazuje dokładnie dwie kreski, czyli dwie kreski w ustawieniach równają się jedną kreską tutaj w głównym menu. Jak widzicie, dwie kreski 3 razy po dwie i wychodzi 3. Inne informacje, tu jest wersja technologiczna, tu mamy GSM, dokładnie nie wiem o co chodzi. Jeszcze raz sobie wejdziemy w ustawienia, bo nam wyszło, zobaczymy sobie. Tu mamy zabezpieczenia, zobaczcie, blokada telefonu, blokada klawiszy, wybierania tej ograniczenia. Inne ustawienia, zabezpieczenia to już było. I przechodzimy sobie dalej. I tutaj oczywiście narzędzia biurowe, podstawowe tutaj opcje w telefonie, terminarz, kalkulator i tylko tyle. Bardzo uboga tu jest opcja w ogóle, bardzo ubogie funkcje, jeśli chodzi o ten model telefonu, naprawdę. I jeszcze mamy tutaj My Menu i więcej. Tu jest Hello Moto, takie internetowe zakładki. I więcej opcji do pobrania: czat, spis telefonu, wiadomości, wybieranie ustawień, sieci web, usługi operatora, wybieranie głosowe, ustawienia Java. I tak to wygląda, jeśli chodzi o ten model telefonu. My sobie jeszcze może wejdziemy, zobaczymy w to więcej i wejdziemy sobie może w wiadomości. Zobaczymy, jak się pisze wiadomość na tym telefonie. Dość fajnie, jeśli chodzi o ten model telefonu. No w tym przypadku raczej nie ma T9, przynajmniej nie widzę. Ale tu wybieramy sobie gwiazdką nasze tutaj różnego rodzaju liczby. No dobra, to wychodzimy sobie z tego wszystkiego. Wychodzimy i teraz zajmiemy się demontażem i montażem tego telefoniku. Zobaczymy, jak jest on bardzo prosty w demontażu. Ściągamy sobie tutaj tylną klapkę, bateryjkę. Oczywiście tu jest takie specjalne, jak pokazywałem Wam, wysuwka, kartę SIM. I teraz zobaczcie, jak bardzo prosto tutaj wyciągnąć naszą obudowę przednią, podobnie jak w Nokii. Tu są takie dwie blokady, to jest po jednej stronie i po drugiej stronie tu mamy drugą blokadę. My sobie tutaj podwadzamy, zobaczcie, w taki sposób z jednej strony, następnie z drugiej strony. Oczywiście nie róbcie tego na siłę, tak delikatnie podwadzajcie. I teraz wszystko tutaj bardzo prosto nam wychodzi ta obudowa w tym telefoniku i zobaczcie teraz. Tutaj mamy do odkręcenia jedną, drugą, trzecią, czwartą śrubkę w tym telefonie. Odkręcamy je wszystkie. To są śrubki w tym przypadku gwiazdkowe o takich samych rozmiarach jak w tych starszych telefonach, w Nokii czy 10 innych telefonach w podobnym typie. I odkładamy sobie wszystkie tutaj na bok. Nasze śrubeczki. I teraz tutaj spróbujmy sobie podwadzić naszą płytę. Zobaczcie. Tutaj z wszystkich stron delikatnie, by nie uszkodzić na płycie głównej. I tu jest taka jedna najbardziej trzymająca blokada w tym telefonie, jeśli chodzi o płytę. Tutaj widzicie, więc sobie tutaj podwadzamy. O. I nam już te całe wnętrzności tego telefonu wychodzą. Tu nawet mam osłonkę z miedzi, miedzianą, jak widzicie.
I tutaj wszystko jest niestety niewymienne, w prosty sposób. Wibracja jest spojona z naszą płytą główną, tutaj gniazdo SIM tak samo, wszystkie tutaj porty ładowania, USB ładowania i słuchawek tak samo, więc nic tutaj sobie tak w prosty sposób nie wymienimy, jak widzicie, jeśli chodzi o ten model telefonu. I tu jeśli chcemy jeszcze, spróbujemy, zobaczymy, czy nasz wyświetlacz jest w tak prosty sposób wymienny. Tutaj sobie tą rameczkę podwadzamy. Zobaczcie, tutaj z wszystkich stron są po dwa zawiasy z prawej i z lewej. Nokii, Sony, Ericssonów, Siemensu, Motorola i innych ciekawych modeli klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!